Dzień dobry. Witam, kłaniam się wszystkim moim widzom. Nazywam się Aleksander Charecki. Cały czas prowadzę e, wywiady takie na YouTube i w innych sieciach na temat zdrowia. Rozpracowuję metody, dopracowuję metody istniejące. Jestem założycielem Akademii Medycyny Regeneracyjnej i mam w tym dużo ciekawych sukcesów, ja bym tak powiedział. I dzisiaj porozmawiamy na tematy, które interesują większość kobiet, które bardzo chcieliby, pierwsze, wyglądać fajnie, żeby ich piersi byli najlepszymi. No, ale nie tak wszystko bywa w życiu, jakby chciałoby. I do mnie przyjeżdżało bardzo dużo pacjentek, które mieli już sztuczne piersi. I ja wam powiem, że no, wygląda to najlepiej, jak u niektórych. Ale naturalna pierś to, to naturalne. No, a dzisiaj porozmawiamy, żeby ta naturalna pierś jeszcze była nie taka wisząca i te przyczyny, które powodują, że piersi tracą swoją fajną formę. Ja powiedziałbym na pierwszym miejscu i tak, to możliwe jakikolwiek problem z hormonami na pierwszym miejscu. Dlaczego ja by tak powiedział? Bo wy, наверное, w życiu spotkali niektórych osób, gdzie po telewizorze, gdzie tam w filmach jakichkolwiek, gdzie tam naturalnie, że jest даже mężczyzny, które mają realne piersi lepsze jak u kobiet. I tak samo jest kobiety, u których jest piersi, które no, nie tak dobrze wyglądają, jak chciałoby. Także na pierwszym miejscu jest problem z hormonami. Mężczyzna może zrobić tak, żeby u niego byli piersi. To jest sztuczne hormony, które podwyższają hormony u mężczyzny, tak samo u kobiety. I brak tych hormonów kobiecych no, powoduje różne takie rzeczy. Na drugim miejscu, co jest na drugim miejscu po problemom z piersiem. I nie tylko w tym, że oni tracą formę, ja bym tak powiedział. I sprawa w tym, że jest dużo problemów najgorszych. Na przykład rak piersi. Bardzo dużo kobiet teraz zastraszone tym, że co może być. I co powoduje to? Na pierwszym miejscu to powoduje biustonosz. Rak piersi, strata formy piersi. Dlaczego tak jest? Bo biustonosz, kiedy on zaciskaje układ nerwowy, kiedy on zaciskaje układ limfatyczny, krążenie, вы можете wyobrazić, że pierś sama po sobie nie może funkcjonować, kiedy jej wszystko zahamowali. I wtedy jest problem. Na trzecim miejscu, вы не uwierzycie, problemy z piersią jest z powodu palenia. Palenie papierosów powoduje problemy z piersią. Ja wam teraz udowodnię to.
Dlaczego wy myślicie, że kłamię, tam żartuję albo coś? Nie. Palenie papieros powoduje zmianę hormonów. A pierwszej przyczyną problem z piersiami to jest hormony. I teraz możecie wyobrazić, że hormony, kiedy człowiek pali, u niego, u kobiety zahamowane i jest możliwość w tym, że będą zmiany w piersi. Kiedy ja oglądał no, różne informacje na temat piersi i tak samo byli artykuły o tym, że palenie bardzo szkodzi realnie kobietom i jedna kobieta pisze komentarz, że mąż pali, a piersi zepsuliś u mnie. I ona miała rację. Dlaczego ja chciałbym zastanowić się nad tej informacją? I kiedy mężczyzna pali, i nie pali gdzieś daleko. Jego dym, jego energetyka, jego hormony mają wpływ na kobietę, z którą on żyje. I проблемы czasami u kobiety, u niepalącej, z palącym mężczyzną mogą być takie same, jakby ona sama paliła, a może даже i gorzej. Co jeszcze może powodować? Bardzo szybka strata wagi. Kiedy człowiek nabiera wagę powoli, kiedy kobieta nabiera wagę, to i piersi jednocześnie nabierają wagę. Kiedy kobieta szybko traci wagę, a co to jest szybko? Używanie środków odchudzających. Znowu, niektóre hormonalne używają produkty wyżywienia albo jakiekolwiek zioła, albo w ogóle nie używają wyżywienia i chudnąć. Szybka strata wagi powoduje deformację, można powiedzieć, i samej piersi. Kiedy człowiek, kobieta chudnie powoli, to wszystko proporcjonalnie u niej zmniejszается. A jeżeli szybko, to jest problem. Tak samo problemy z piersiami mogą, ich wygląd może mieć wpływ, jak wy sami wiecie, to po urodzeniu dziecka, po karmieniu piersią, to powoduje też zmiany, ale znowu to zależy od kobiety, jak ona to robi, do якого часу. Niektóre karmiać piersią do 3 lat. No wiadoma sprawa, że to niepotrzebna funkcja. I to może powodować różne problemy. No, jest stres, jest inne działania, ale to już, no, ja powiedziałbym, nie tak istotnie dla zmian. Jakie u was jest pytanie, dziewczyny, na ten temat? Давайте porozmawiamy, co u was jako zdanie na ten temat. Ja rozmawiаю o waszych problemach, a z waszej strony cisza. Po co ja gadаю z wami? No, Krystyna, ty jak starsza, no co powiedziesz tu, no, na No ten cóż temat? mam powiedzieć na ten temat? No u mnie nie jest źle, jest dobrze. W domu chodzę bez biustonosza, staram się, jeśli zakładam, no to luźny. Bardzo luźny tutaj, że jest, bo jest, ale ja go prawie nie czuję w ten sposób. Także jest, wydaje mi się, tak jak powinno być. Jak swego czasu byłam taka chora, miałam problemy trochę,
No to jak byłam chudsza, już putlejsza, no to te piersi też były takie, wiadomo. Teraz jest okej. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Zgodnie z PESEL-em, z wiekiem, wszystko jakoś jest na swoim miejscu. Widzicie, dziewczyny bardzo dużo jakby odbierają informacji, które im wbijają w głowę producenty biustonoszów na przykład. Producenty, sprzedawcy, oni mają dużo pieniędzy i mają wpływ na informację, która trafia do was. I ludzie nosią te biustonosze i dziennie, i nocnie, i bez potrzeby. I co jeszcze gorsze, namawiają swoich dzieci, wnuczek tam, żeby też ubierali od dzieciństwa, prawie od od szkoły, od początku szkoły tylko. To nienormalne. Kiedy u mnie trafiali pacjentki z rakiem piersi na przykład, to ja im pierwsze mówię, pierwsza przyczyna raka piersi i każдых проблем z piersią to jest biustonosz. Ja mówię, trzeba koniecznie odstawić. I co wy myślicie? Oni to robili. Для mnie w ogóle cud, że taka zwykła rzecz, jak rzucić biustonosz, człowiek zgadzaje się na śmierć, ale nie na rzucenie biustonosza. Możecie wyobrazić. Dla mnie to szok. Niezrozumiałe. Człowiek zgadzaje się na chemioterapię, zgadzaje się na wycięcie tej piersi, ale nie zgadzaje się na to, żeby odstawić biustonosz. Co powoduje ten problem? I nie ma szansu na uzdrowienie, jeżeli człowiek nie rzuci przyczyną tego. Co wy możecie powiedzieć na ten temat? Jak może być takie rzeczy? Bo kobiety, może jeszcze jak kobiety uważają, że wyglądają nieatrakcyjnie, że są niezbyt zgrabnie wygląda biust, że co, a jednak jak ta pierś jest w tym staniku na sztorc, no to wtedy czują się elegancko, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że to są zdrowotne konsekwencje po prostu. I nawet miałam możliwość tego zauważenia, że na przykład mama dorastającej dziewczynki y, też ją biustonosz po prostu już jej proponuje, bo będziesz miała piersi niezgrabne, będziesz miała wisłe, jak nie będziesz nosiła stanika od początku. No i to cała taka jest właśnie jakaś nieświadomość ludzi. I dlatego. A przecież jeśli Wiele kobiet słuchali mnie, porzucali biustonoszy, piersi ich podwyższyli, zrobili forma taka fajna, a niektóre nie. No co zrobisz? No. Ja myślę, że wśród was, tych, kto oglądaje filmy, jeżeli ktoś e, używał mojej porady na temat biustonoszu, to myślę, że oni mają lepsze piersi, jak ty, kto słuchaють дезінформацію і мають проблеми. i Agnieszka, proszę. Tak, dzień dobry. Ja chciałam właśnie potwierdzić, że ja już tak no ze 2-3 lata, odkąd stosuję Pana metody, wiedzę, rzeczywiście nie noszę tego stanika. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak właśnie odwrotność. Zawsze jak ja mówię komuś, koleżankom, że ja nie noszę go, to mówią, Aga, co ty będziesz miała wisłe piersi i tak dalej. Ja mówię, nie. Wręcz odwrotnie, ja im zawsze tłumaczę z tym, to tak samo jak twoje mięśnie nie pracują. One umierają, więc robią się wiotkie, tak? A jak nie nosisz stanika, więc zmuszasz te mięśnie do pracy i one siłą rzeczy same zaczynają pracować, być jędrne, no i no, pierś zupełnie inaczej. No naprawdę, słuchajcie, komfort życia, super.
A mam taką koleżankę, która niestety, ona nawet w nocy śpi ze stanikiem i to takim, wiecie, spiętym takie, że aż to się wylewa, wszystko takie za małe. Ona kiedyś mi przyniosła ten stanik, ona ma 3 numery za duży, większy ode mnie piersi i on dla mnie był mały, słuchajcie, a co mówić jej? I ona w takim jeszcze śpi i chodzi na okrągło, 24 na dobę. No ale nie umiem jej tego przetłumaczyć, nie? Niestety. Niestety, я же говорю, не трафяя кабетам до головы, тоже бестонош есть причиной wiele проблем. И в целости odwrotnie, biustonosz nie jest przyczyną utraty formy, a odwrotnie, i on przy używaniu jest, zanika układ nerwowy, mięśnie zanikają, nie trzymają formу i koniec. No. Także, no, co zrobisz? Durnie, no. No. Bardzo dziękuję dziewczyny za wasze komentarze. Kto jeszcze chce co powiedzieć? Proszę, Beata. Ja, Proszę. a ja mam pytanie, a dużo kobiet ma problem z piersiami, bo jedna pierś jest duża, a druga jest mała. Na przykład. U mnie tak jest. A kto powiedział, że to jest problem? Nie wiem. U mnie to nie jest problem, ale dużo się skarży. No, ty wszystkim nie pokazuj tego, żeby dużo skarżyłeś. Chociażby jeden, żeby skarżył się. No, znajome, koleżanki. Jak słyszę na No, przykład, że ja liczę, że w tym nie ma nic złego. złego. Naturalne piersi, jakie one jest, to wszystko fajnie. Wywód, no to kobiety, ja w ogóle dużo widział w życiu sytuacji, kiedy kobieta przyjeżdża z najgorszymi problemami w życiu, w stanie takim, że może tam zostawałaś kilka dni albo tygodni żyć i kiedy pytajesz, jakie zabiegi tobie zrobić, czy masaże, tam, czy burawiny, co uzdrawia, czy masaż twarzy, to wybierają masaż twarzy, no, na przykład. To no, nie zrozumieć kobietu. Вы только мыслите, że tam większe pierś, mniejsze, forma je tam nie ta, albo jedno większe, drugie mniejsze. To odwrotnie, to więcej ciekawsze i nie ma żadnych problem, że coś tam nie tak. Ten problem tylko u was w głowie, a na samej sprawie to nie ma w tym żadnych problemów. Nie zwracajcie na te bzdury uwagę. Живите нормально. Каждый человек jest inny i nie ma co patrzeć na tych, u kogo tam wszystko idealnie. У tych, у kogo wszystko idealnie z formami, to ich nie idealne z głową. Trzymajcie siebie, swój umysł, zdrowie przy sobie, a nie to, żeby tam coś u was było dużego, małego, wiszące, stojące. Żywicie tak, jak jest. Proszę, kto tam jeszcze coś chciał powiedzieć? Dobry wieczór, Dorota, czy można? Tak, trzeba. Nie No, można, trzeba. no więc tak, no ja jestem z tego starszego pokolenia, bo ja skończyłam już 60 lat. No nie mówię, że mam ten biust nie wiadomo jaki długi, ale po prostu już nie jest taki jędrny. To nie jest jakiś duży biust, natomiast ja noszę coś takiego, to jest mięciutkie, mnie to ruchów nie krępuje zupełnie,
to się sportowy nazywa, czy coś takiego i po prostu ja nie czuję, że mi się ten biust do brzucha przykleja, jak jest lato, jak jest gorące, albo mi nie fruwa nie wiadomo gdzie. Po prostu czuję się no pewniej. Natomiast bez żadnych drutów, tam nie ma jakichś sprzączek, jakichś tam klamerek. No i oczywiście do spania czy po domu to bez. Czy to on też jest no niefajny? Jak, panie profesorze, pan uważa? Nie, no jeżeli to nie za ciasno i najważniejsze, widzicie, No tak. ja zrozumiał, co to jest. Widział w życiu wszystkie takie ubrania. Sprawa w czym? Każdy z was, na przykład, chcieli dzisiaj dostać masaż. Chcecie, tak? A możecie wyobrazić, że wasze piersi potrzebują też masażu. Najlepszy masaż, naturalny masaż, kiedy kobieta chodzi i piersi masujące. Nie trzeba używać nikogo, nie płacić pieniędzy. No, pierś powinna masować. To fizjologicznie. У wszystkich ludzi i u zwierząt zakładaється genetycznie, że pierś должна сама по sobie pracować. A wy je dajecie do więzienia. Zrozumiejcie kiedyś o tym, co ja mówię. Niektórzy zrozumieli i jak dzisiaj widzieli, dziękują o tym, że ja dał informację o tym, że biustonosz szkodzi. Proszę, kto jeszcze chce powiedzieć na ten temat? Tak, u nas tam jest parę mężczyzn. Co oni tam myślą na ten temat? No-ка, kto tam u nas jest? Tak, no. Ja tylko może dodam, że a propos mężczyzn, to dla nich to atrakcyjny widok, prawda? Się też cieszą nasi mężowie, jak my nie chodzimy w staniczkach, prawda? No tak, no. A gdzieś tam u nas byli chłopaki. Rafał tylko. Codziennie tam znikli. No, nie chcę rozmawiać na temat kobiet, no. Dobrze, kto tam jeszcze co chce powiedzieć? No, ja chciałbym tylko jeszcze dodać o tym, że znowu dużo kobiet przyjeżdżało z sztucznymi piersiami i wprawie o tym nie mówić, bo im wstyd, bo oni dali dużo pieniędzy i nie okupuje ten fajny wygląd, którego nikt nie widzi faktycznie, ale uszkodzenie organizmu, strata zdrowia bardzo mocne. Nie widział ni jednej kobiety, która przez jakichkolwiek 10 lat nie męczyłaś i nie żałowała o tym, że to zrobiła. Także proszę was żyć normalnym życiem. To, co wy маєте, miejcie to za szczęście. Nieważne co, jak wygląda. A ja jeszcze chciałam się spytać, a można piersi wystawiać na słońce? Nie można. Trzeba? Trzeba. Okej. Znowu dezinformacja. I wiecie kogo? Tych producentów różnych maści, które od słońca i od wszystkich rzeczy. Nic nie psujется. Możecie wyobrazić, że wiele kobiet
разбирається на сонце. Є даже таке оповідання, коли п'ють вудку, то я часами сам уживаю, мовлю, сонце розбирає кабету до строю. Вип'ємо за тих, хто мацней від сонця. Także to samo życie. No i co? Jest jeszcze pytanie? Wszystko zrozumiałe? Jak jest u Was jakiekolwiek tematy, które Wy by chcieli, piszcie w komentarzach. Będziemy rozmawiali. Jak nie ma pytań, to do widzenia. Wszystkiego najlepszego, zdrówka, dziewczyny. Żeby u Was wszystko było dobrze. Ja даже nie mówię o tym, że w Waszych rękach jest możliwość zmienić i Wasze piersi, i cały wygląd Was w jakąkolwiek stronę. Medycyna regeneracyjna, którą ja zajmuję, ma możliwości na wszystko. Ale ona nie może nic zrobić bez Waszej chęci, bez tego, żeby Wy sami tego zechcieli i materializowali to, co Wy chcecie. Wszystko można zmienić. Tak jak niektórzy тут już siedzieć bez okularów, niektórzy jeszcze z okularami, wszystko można zmienić.